But he's also known for what's called microhydrin or megahydrin. Jest też znany za takie coś, co się nazywa właśnie microhydrin. Nie wiem dokładnie, jak to się tłumaczy na polsku. And that is a free radical scavenger in the blood. Jest to taka cząsteczka, tłumacząc dokładnie, chodzi o taką wolną cząsteczkę, która zbiera pozostałości różnych innych procesów we krwi. It's a good example of fractal field science. Jest to dobry przykład obrazujący tą naukę fraktalową. Because you take water, when water gets into this geometry, the dodecahedron. Ponieważ kiedy woda uzyskuje tą strukturę takiego 12-ścianą, it's called clathorate. That's just a chemical term. Don't have to translate. Clathorate. Klatrat jest to właśnie, gdzie to ma wtedy miejsce, jest to jedna z nazw właśnie. It's a fractal form of water. Jest to po prostu fraktalna forma wody. And then you put monoatomic hydrogen in the middle. I wtedy wkładamy do tej struktury ten pojedynczy atom wodoru. So you have implosion inside implosion. I wtedy mamy zjawisko implozji wewnątrz implozji. And this puts this little, it will take all acid and free radicals out of the blood. It's powerful, microhydrogen. I wtedy ta cząsteczka, o której mówiliśmy wcześniej, ma moc pozbywania się takiego wydalania wszystkich kwasów, wszystkich infekcji z krwi. And Pat Flanagan's crystal energy water. Taka energetyczna woda kryształowa, woda Flanagana. It's water that has been epitaxially, just the word epitaxial. It's a chemical term. It means the water's been in a thin film condition. Thin film. You know, it's a very thin film of water. Okay. Jest to technologia, czy jest to zjawisko, w którym jest taka bardzo cienka warstwa wody użyta. And then the water picks up the electric geometry of whatever it touches because it's in such a thin film. Ponieważ jest to taka bardzo cienka warstewka tej wody, woda ta przyjmuje tego geometryczne właściwości tego, czego w pobliżu się znajdzie. That's called epitaxial. I to się nazywa właśnie to epitaxion. An example of what that can do is a few drops of that, and then you live blood cell microscope your blood, and then your blood cells stand alone. Jednym z takich, to jak działa ta technologia, czy jak działa ta technika, pozwala na wyodrębnienie pojedynczych atomów, pojedynczych molekuł krwi naszej. I'd like to give you another example from the conference. This is Professor Elizabeth Rauscher. She's probably one of the world's most famous physicists. I tutaj mamy też przykład jednej z osób, które były Elizabeth Rauscher, która jest prawdopodobnie jedną, jeżeli nie najlepszym fizykiem, to jednym z najlepszych fizyków na świecie. And her presentation at the conference was about a new technology of magnetic healing. I jej technologia zaprezentowana na tej konferencji dotyczyła nowości w magnetycznym uzdrawianiu. And she now agrees with me that this is an example of phase conjugate magnetics. I zgadza się ona teraz właśnie z Danem, że jest to, jej technologia jest przykładem tej fazowej konjugacji, tej fraktalnej magnetycznej konjugacji. You know that if you take the south pole of a magnet on the toothache pain gets worse, but the healing rate speeds up. Na przykład tak w praktyce przekłada się na to, że jeżeli południowy ten biegun magnetyczny przyłożymy, jakiegoś magnesu przyłożymy do bolącego zęba, wtedy ból zęba się zwiększy, ale zwiększy się także szybkość leczenia tego zęba. Whereas the north pole of the magnet on your toothache will reduce the pain, but also reduce the healing speed. Natomiast północny biegun magnesu przyłożony do bolącego zęba zmniejszy uczucie bólu, ale także spowolni proces regeneracji tego zęba. The difference is
the South Pole is more centripetal and the North Pole is more centrifugal. It's very important information. Różnica między tymi biegunami jest taka, że południowy biegun jest bardziej, ma tą siłę dośrodkową, natomiast północny ma odśrodkową. So what you mean by north-south or yin-yang is the difference between centripetal and centrifugal flux or flow. I kiedy mówimy o tych różnicach między yin i yang, czy północą i południem, północnym i południowym biegunem, mówimy tak naprawdę o różnicy, o tym takim przepływie od tej siły dośrodkowej do siły odśrodkowej, o tych różnicach i przepływie między nimi. And what you need to know is that healing and growth are triggered by centripetal force. I to, co musimy wiedzieć, to, że leczenie oraz wzrost, rozwijanie się związane są bezpośrednio z tą siłą dośrodkową. Remember the negative ion and the disinfection. Pamiętacie negatywne jony i technologię dezynfekcji. Now let's look at conjugating magnetic lines to heal. I teraz pomówmy o tym łączeniu fal magnetycznych w celu używania do leczenia. What Elizabeth did. To, czego dokonała Elizabeth. She took an elbow that had a wound, a pain, a break, a tear, a wound. Zajęła się łokciem, który miał taką ranę, miał jakieś złamanie, czy jakiś inny uraz. And then she took another elbow that was healthy. I także zajęła się innym łokciem, który był w pełni zdrowy. And she measured the harmonics of magnetism that were present in a healthy elbow versus one that had a big cut. I zmierzyła taką harmonię magnetyczną, którą miały oba te łokcie zdrowe oraz ten uszkodzony. And if you create a magnetic field that has the right harmonics for a healthy elbow, and you project that on one that's hurting and pain. I jeśli wytworzy się pole magnetyczne, które będzie miało dokładnie taką harmonię, którą sam naturalnie wytwarza taki zdrowy łokieć i tak jakby wpuści się je, czy otoczy się nim ten chory łokieć. They did a very expensive study for the FDA in the United States. Wtedy przyspieszy się proces gojenia i dużo pieniędzy tak naprawdę w Stanach różne otrzymali na tego typu badania z różnych agencji rządowych. That proved they were able to eliminate pain. I udało mi się dowieść, że można przy pomocy tej metody wyeliminować czy uśmierzyć ból. It's called a non-invasive pain eliminator. I nazywa się to nieinwazyjnym uśmierzaczem bólu. The principle is what's of interest here. I to jest ta zasada działania tej technologii, co jest właśnie dla nas teraz ważna. You see, pain is when a fractal is bleeding charge. Chodzi o to, że ból ma miejsce wtedy, czyli jest tak jakby manifestacją takiej sytuacji, w której fraktal traci swój ładunek, tak jakby krwawi tym ładunkiem. So if you restore compression, więc jeśli uda nam się odbudować tą kompresję, which is to restore centripetal force, czyli sprowadza się to do odtworzenia tej, czy wznowienia tej siły dośrodkowej, działania jej. You reduce pain and you create healing. Redukuje się wtedy ból oraz przyspiesza leczenie. It's like saying, pain is not a mistake God made, it rather serves a function. To tak jakby powiedzieć, że istnienie bólu nie jest przypadkiem, nie jest błędem w stworzeniu Boga. Ból ma tak naprawdę konkretną funkcję i konkretne zadanie, które ma wykonać. Pain is informing you where to place your attention in order to restore compression.
ból jest takim sygnalizatorem, który mówi nam o tym, gdzie musimy zadziałać, żeby odtworzyć tam tę równowagę, tę kompresję. Here is a similar technology. Tutaj podobna technologia. This is called a scanner. To się nazywa scenarem, podobnie tak jak są tam sceny. Here is the output voltage wave of the device. To jest wyjściowe napięcie tego urządzenia. Notice that it looks like a caduceus. I jeżeli zauważymy, to wygląda jak ta spirala Caduceusza, ten kształt. It's conjugating, yeah. I koniuguje. Yes? And because it creates the still point of implosion, I ponieważ tworzy taki implozyjny punkt bezruchu, tak można przetłumaczyć. creates centripetal compression. Wzmaga, czy tworzy wytwarza tą dośrodkową kompresję. It is a commercial pain eliminator. Yeah? To jest taki komercyjny, taki możliwy do kupienia eliminator uśmierzacz bólu. Notice even the way they place the device is pentagram. It's implosive. Yeah? I jak widzimy, jest nawet ułożenie tych poszczególnych części tego urządzenia ma kształt pentagramu, właśnie jest taki implozyjny. So the idea is that when you have a pain in your body, instead of saying, "Oh, we need a war on pain. I need an aspirin." Zamiast w momencie, kiedy odczuwamy jakiś ból, tak jakby wydawać jej bój temu bólowi i uśmierzać go przy pomocy na przykład aspiryny. It's more useful to say, "Oh, thank you, dear body, for informing me where focused attention is required." Warto mieć takie podejście typu: dziękuję Ci, moje ciało, że informujesz mnie, gdzie powinienem skupić swoją uwagę. And then, in fact, the dull pain will turn into a sharp, burning pain. I wtedy taki tępy, przewlekły ból zmieni się w taki bardzo intensywny, taki ostry ból. And then you will feel tissue regeneration. You will feel young again. Yes? I będzie się dało odczuć regenerację tkanki, tak jakby poczuć się na nowo młody, odmłodzająco. So that brings me to another technology I'd like to describe to you. I teraz możemy przejść płynnie do kolejnej technologii, o której mówiliśmy. The Purify. Remember, I showed you the picture of this device. Jest to ta struktura piramidalna. It's called P-Y-R-A-P-H-I, Purify. To jest, tutaj na górze widzicie, jak to się nazywa. Nie ma jeszcze w sumie polskiej nazwy. Piraf, coś w tym stylu. Purify. See, as to be purified by a pyramid. To tak jakby, to jest gra słowna, to jest łączenie dwóch słów uleczać, uzdrawiać i piramida. To jest zlepek tych dwóch słów. It's so powerful that you feel a great charge, even stronger than you felt with the gold eggs, yes? Ta struktura ma dużo mocniejsze działanie niż to, które mogliśmy odczuć używając tych pozłacanych jajek, które tutaj nam przekazał. Now, initially that was designed as a device for creating seed germination electrically. I początkowo ta struktura miała taki cel, by przyspieszać wzrost nasion. It's also a meditation device. Ale także jest to struktura, która wspomaga medytację. You can see that your brain waves are more likely to be centered if the electric field is centered, yes? Jeżeli możemy odczuć to działanie tego tak jakby centralizującego się pola elektrycznego, nasze myśli podczas medytacji także się tak do środka wchodzą. And in fact, the original term for that invention was called the fractal fridge. I taki terminem, nazwą, która była użyta do tego zjawiska, to była właśnie taka fraktalna lodówka. And the reason for that is because implosive compression is a heat eliminator. I dlatego zostało tak to nazwane, ponieważ ta implozyjna kompresja ma właśnie takie właściwości pozbywające się ciepła, eliminujące ciepło.